Masz oszczędności albo poduszkę finansową i zastanawiasz się, gdzie trzymać pieniądze, żeby nie traciły na wartości, ale jednocześnie były bezpieczne i dostępne w krótkim terminie? W tym materiale porównamy trzy konkretne rozwiązania: lokaty, obligacje skarbowe i fundusze krótkoterminowych obligacji. I sprawdzimy na przykładzie 30 000 złotych, ile realnie można na nich zarobić. Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, zacznijmy od szerszego obrazu. Bo problem nie polega na tym, że Polacy nie mają oszczędności. Wręcz przeciwnie, oszczędności jest coraz więcej. Według danych Narodowego Banku Polskiego trzymamy w bankach prawie 4 biliony złotych. Tylko że duża część tych pieniędzy nie pracuje dla swoich właścicieli. 1,5 biliona złotych leży na nieoprocentowanych kontach bieżących. To kwota dość abstrakcyjna, ale wyobraź sobie, że to 50% więcej niż wszystkie wydatki państwa polskiego w tym roku. I bardzo często stoi za tym dobra intencja. Wiele osób myśli, przynajmniej jest bezpiecznie. Pieniądze są pod ręką, w każdej chwili można je wypłacić i nie trzeba martwić się ryzykiem inwestycyjnym. Jest tutaj jednak pułapka, o której wciąż wiele osób zapomina. Jeśli na koncie masz tę samą kwotę pieniędzy co rok temu, to tylko pozornie nic się nie zmieniło. Pieniądze nie działają w próżni. W międzyczasie rosną ceny jedzenia, usług czy innych produktów. Jeszcze kilka lat temu za 100 zł można było zrobić sensowne zakupy. Dziś ta sama kwota wystarcza na wyraźnie mniej. I właśnie tak działa inflacja. Po cichu zmniejsza wartość naszych pieniędzy. Oszczędności i poduszka finansowa powinny mieć swój cel, swój horyzont czasowy i konkretny instrument, w którym są ulokowane. Jak zatem właściwie ocenić, gdzie je trzymać? Czy szukasz najwyższego procentu i patrzysz wyłącznie na to, gdzie najwięcej zarobisz? Przy oszczędnościach krótkoterminowych nie jest to jednak najważniejsze kryterium. Pierwsza zasada to bezpieczeństwo. Czy moje pieniądze są w miejscu stabilnym? Czy istnieje ryzyko, że w momencie, kiedy będą potrzebne, wartość środków nagle mocno spadnie albo pojawią się problemy z dostępem? Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to płynność. Jak szybko jesteś w stanie odzyskać swoje pieniądze? Czy masz do nich dostęp od ręki, czy może dopiero po kilku dniach albo kosztem utraty części odsetek? I wreszcie trzecia kwestia: oprocentowanie albo utrzymanie wartości pieniądza w czasie. Bo z jednej strony nie chcemy, żeby oszczędności leżały bezczynnie i były zjadane przez inflację, ale z drugiej strony nie chodzi też o wyciskanie maksymalnej stopy zwrotu za wszelką cenę. Pieniądze mają być dostępne szybko i bezproblemowo. W pierwszej kolejności ustalmy, co się stanie z naszymi 30 000 złotych, kiedy będziemy je trzymali na koncie bieżącym lub subkoncie, które, żeby się lepiej poczuć, nazwiemy oszczędności. Załóżmy zgodnie z prognozami ekspertów, że inflacja wyniesie 3% rocznie. Po roku twoje 30 000 straci na wartości 900 zł, co oznacza, że możesz kupić za nie mniej dóbr i usług niż 12 miesięcy wcześniej. Te 900 zł to koszt twojej bezczynności. W tym czasie bank wykorzystał twój zdeponowany kapitał do finansowania kredytów czy inwestowania w obligacje, zarabiając na tych środkach wielokrotnie więcej niż na oferowanym tobie nisko oprocentowanym rachunku oszczędnościowym. Skoro więc zwykłe konto czy trzymanie gotówki mają swoje ograniczenia, sprawdźmy alternatywy. Lokaty i konta oszczędnościowe to dla wielu osób pierwszy naturalny krok. Mechanizm jest prosty. Bank pożycza od ciebie pieniądze i płaci za to odsetki. Dla części osób to rozwiązanie jest wygodne, bo daje przewidywalność. Wiesz dokładnie, ile zarobisz, a dodatkowo środki do równowartości 100 000 euro są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednocześnie trzeba powiedzieć uczciwie, że banki bardzo dobrze opanowały lokatowy marketing. Najwyższe oprocentowanie zwykle nie dotyczy wszystkich klientów i wszystkich pieniędzy. Bardzo często pojawiają się warunki typu nowe środki, założenie konta, wpływy wynagrodzenia, kilka płatności kartą miesięcznie, albo istnieje określony czas promocji. Czasami można odnieść wrażenie, że pilnowanie regulaminu wymaga większej uwagi niż samo odkładanie pieniędzy. Dokonajmy zatem naszej kalkulacji. Przejrzałem wszystkie dostępne lokaty na maj i nasze 30 000 zdecydowałem się ulokować w Santander Consumer Bank na 3,6% przez 6 miesięcy. Osobiście najczęściej wybieram odrobinę niższe oprocentowanie, ale w banku z lepszą renomą i bez konieczności zakładania konta osobistego. W takim przypadku odsetki brutto wyniosą 540 zł. Po odjęciu podatku belki na koncie po pół roku pojawi się 30 437 zł. Czy to kwota, która wywróci życie do góry nogami? Oczywiście nie. Ale jeśli alternatywą jest utrata wartości kapitału, to nagle okazuje się, że nawet kilkaset złotych rocznie zaczyna mieć znaczenie. Lokaty i konta oszczędnościowe mają więc sens przede wszystkim wtedy, gdy pieniądze są potrzebne stosunkowo szybko. Na przykład w perspektywie kilku miesięcy czy roku, na wakacje, remont mieszkania czy zabiegi dentystyczne.
Warto pamiętać, że wcześniejsze zerwanie lokaty zwykle wiąże się z utratą odsetek. Dlatego tak ważne jest dobranie właściwego horyzontu czasowego dla swojego celu. Drugą opcją są obligacje skarbowe. I mam wrażenie, że wiele osób wciąż trochę je ignoruje, mimo że dla części oszczędności mogą być naprawdę ciekawym rozwiązaniem. W największym uproszczeniu obligacje polegają na tym, że pożyczasz pieniądze państwu, a państwo płaci ci za to odsetki. Nie jest to produkt giełdowy, nie trzeba codziennie patrzeć na notowania rynkowe i zastanawiać się, ile kapitału będę mieć na koniec oszczędzania. Dużą zaletą obligacji jest wygoda. Nie trzeba polować na promocje bankowe co kilka miesięcy. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków, jak liczba transakcji kartą czy wpływy na konto. Kupujesz obligacje i po prostu pozwalasz pieniądzom pracować. Oczywiście tutaj również trzeba dobrać rozwiązanie do celu. Inne obligacje sprawdzą się przy bardzo krótkim terminie, inne przy trochę dłuższej perspektywie. W ofercie mamy obligacje krótkoterminowe, 3-miesięczne, roczne lub dwuletnie, których oprocentowanie jest stałe albo powiązane ze stopą referencyjną NBP. Są też obligacje 3-letnie o stałym oprocentowaniu, przy których z góry wiadomo, ile zarobimy przez cały okres. I wreszcie obligacje indeksowane inflacją, od 4 do 12 lat długości, gdzie w pierwszym roku oprocentowanie jest z góry ustalone, a później zależy już od poziomu inflacji powiększonej o dodatkową marżę. W praktyce oznacza to, że im dłuższy horyzont i większa obawa przed inflacją, tym częściej inwestorzy patrzą właśnie w stronę obligacji antyinflacyjnych. Do naszego testu posłużmy się obligacjami 4-letnimi, planując na przykład kupno mieszkania i odkładając oszczędności na wkład własny. W pierwszym roku oferują one oprocentowanie na poziomie 4,75%, a w kolejnych latach jest ono zależne od inflacji, przy marży 1,5%. Przyjmujemy założenie o 3% inflacji. Jak wyglądałby wynik dla 30 000 złotych? Po 4 latach wartość brutto wyniosłaby 35 475 zł. Po odliczeniu podatku Belki na koncie zostaje 34 434 zł, czyli prawie 4,5 tysiąca zysku na rękę, przy czym wypłata odsetek w tych obligacjach następuje po każdym roku. Trzeba pamiętać, że każda forma oszczędzania ma swój horyzont. Jeśli wiesz, że pieniądze będą ci potrzebne za 3 miesiące, prawdopodobnie obligacja 4-letnia nie będzie najlepszym wyborem. Ale jeśli część oszczędności może spokojnie przeczekać kilka lat i wzrosnąć na wartości, obligacje to bardzo sensowne rozwiązanie. Opcja numer 3, o której chcę powiedzieć, ma wymiar bardziej edukacyjny niż praktyczny. Chodzi o fundusze krótkoterminowych obligacji skarbowych. To fundusze inwestycyjne, które lokują środki głównie w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez państwo albo obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Brzmi bardziej skomplikowanie niż lokata czy obligacja detaliczna, ale idea jest dosyć prosta. Zamiast samodzielnie wybierać konkretne papiery, oddajesz zarządzanie funduszowi, który robi to za ciebie. Plusem jest wygoda i większa elastyczność. Nie ma limitów kwotowych, nie trzeba skakać między bankami, a pieniądze można trzymać tak długo, jak uznasz to za stosowne. Nie jest to jednak lokata. Fundusz nie gwarantuje wyniku i mogą pojawiać się wahania wyceny. Dochodzą też opłaty za zarządzanie, które obniżają końcowy rezultat. Dlatego osobiście traktowałbym to bardziej jako rozwiązanie dla osób, które rozumieją, co kupują i są świadome tego, co znajduje się w środku funduszu. W 2025 roku fundusze krótkoterminowe osiągnęły solidny rezultat 5,9%. To oczywiście wynik historyczny, a nie gwarancja na przyszłość, jednak dla uproszczenia użyjmy go do naszej kalkulacji. Przy kwocie 30 000 złotych dawałoby to 1770 zł brutto, czyli po opodatkowaniu na koncie zostanie 31 434 zł. W teorii jest to wynik wyższy niż na lokacie, ale jednocześnie trzeba zaakceptować fakt, że fundusz nie daje gwarancji stopy zwrotu i wymaga większego zrozumienia produktu. Istnieje też ryzyko utraty części środków. Przy lokowaniu oszczędności i poduszki finansowej trzeba w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie: na co chcę przeznaczyć te pieniądze i kiedy będą mi potrzebne? Nie warto trzymać wszystkiego na koncie bieżącym, mieszać pieniędzy na różne cele w jednym miejscu i za wszelką cenę starać się maksymalizować zysk. W kalkulacji dla 30 000 złotych największym przegranym okazuje się bezczynność. Trzymanie pieniędzy na zwykłym koncie oznacza realną utratę wartości Twojego kapitału. Lokata pozwoliła powalczyć z inflacją i zachować pełne bezpieczeństwo, ale trudno mówić tu o spektakularnych zyskach. Obligacje 4-letnie z kolei najlepiej sprawdziły się przy dłuższym horyzoncie, dając wyraźnie lepszą stopę zwrotu i ochronę przed inflacją.
Fundusz krótkoterminowych obligacji pokazał natomiast potencjał wyższego wyniku niż lokata, ale trzeba pamiętać, że wynik nie jest gwarantowany i wiąże się z większym ryzykiem. Wniosek: dla oszczędności i poduszki finansowej ważniejsze od nastawienia na jak najwyższy zysk jest dopasowanie rozwiązania do czasu i celu. Jeśli masz oszczędności albo poduszkę finansową, to najgorsze co możesz zrobić, to zignorować temat i założyć, że jakoś to będzie, bo pieniądze zawsze gdzieś pracują. Pytanie tylko, czy dla ciebie, czy dla banku. Daj znać w komentarzu, gdzie dziś trzymasz swoje oszczędności i które z tych rozwiązań wydaje ci się najbardziej sensowne w tym roku.